Cześć, witam Was serdecznie w 182 vlogu. Dzisiaj, tak jak Wam zapowiadałem, w zeszłym tygodniu będzie druga część z tej pracy, którą robiłem, którą widzieliście w zeszłym tygodniu, czyli w zeszłym tygodniu wymieniałem instalację gazową. To Wam pokazałem i tam oczywiście w ten jeden dzień jeszcze montowałem stelaż WC Geberitu, dokładnie taki sam, jak widzicie tutaj na grafice za mną. Powiem Wam, że tam nie obyło się bez jakichś małych niespodzianek, dopasowań. Nie było to coś skomplikowanego, coś, co nie można przeskoczyć. Po prostu trzeba pogłówkować. Jak zawsze musiałem pogrzebać w swoich skarbach w samochodzie, żeby coś tam znaleźć, przedłużyć, dociąć. Generalnie chodziło tam o to, żeby zamontować ten sam stelaż, przygotować go do zabudowy, no i oczywiście podłączyć wodę do spłuczki. No, rzecz jasna, nie na wężyku, bo w zabudowie nigdy nie montujemy wężyków, chociaż już niejednokrotnie się spotykałem, że ktoś tam kiedyś montował na wężyk zasilanie wody do spłuczki, do zabudowy. Później gdzieś ten wężyk pękał, trzeba było kuć zabudowę i tak dalej. Zawsze się montuje takie podłączenia wody na sztywno. Także, no cóż ja tu mogę powiedzieć. Podłączenie tutaj było, no powiem Wam, tyle skomplikowane, że musiałem ale to bardzo przytulić się do głównej rury kanalizacyjnej, żeby ten stelaż się zmieścił. Z tego względu, że obok musiała się zmieścić tam jeszcze kabina, no i żeby było miejsce, żeby było jeszcze miejsce, oczywiście, no, wygodnie na tym kibelku usiąść, no i żeby tam gdzieś ten kibelek się nie stykał z kabiną, także tam no, było wszystko wyliczone tak na styk. No ale myślę, że się udało, zresztą sami zobaczycie, sami ocenicie. Cóż, ja nie będę przedłużał, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za suby, za to, że jesteście na tym kanale. Cóż, wypada chyba zaprosić za tydzień na kolejny materiał, a teraz życzę miłego oglądania i udanej reszty niedzieli. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć. No i tutaj zaczynamy od otworzenia kartonu. Jest no, sprytne, jak widzicie, sprytnie rozwiązane. Z dwóch stron się pociąga i karton praktycznie otwarty. Tam są też po bokach nacięcia, także nie trzeba się męczyć z otwieraniem, z rozdzieraniem tego kartonu. Tutaj praktycznie on sam, jak widzicie, się otwiera. No i tutaj mamy potrzebny komplet właśnie do montażu, czyli główny bohater stelaż, przejściówka, rura odpływowa, zaślepki, śruby. No i to na sam koniec wstawiamy, potem jak będą zabudowywać, to ten steropian musi być. No i tutaj od dołu do tego znacznika z drugiej strony tutaj właśnie powinien być metr i zawsze się, jak się montuje stelaż, to od podłogi do tego znacznika musi być wysokość metra. Wtedy jest na odpowiedniej wysokości cała muszla. Generalnie no nie powinno być ani niżej, ani wyżej. No teraz demontujemy stary kibelek. On tutaj, tak jak widzicie, prowizorycznie był podłączony
No i tutaj będziemy się wpinać z tym nowym kibelkiem. To odstawiamy na bok. Tylko tutaj widzicie, jest rura pionowa, ten pion cały i ten trójnik, ale to zaraz zobaczycie, będę musiał przestawić, no bo tutaj nijak nie będzie pasowało to. Za bardzo by też odstawało, także tutaj ustaliliśmy, że będzie obok tej rury z pionu. No, tylko trzeba obrócić właśnie ten odpływ. Tutaj pan mi przytrzymywał tą rurę, żeby to się nie porozpinało, nie rozleciało. Ja od dołu uderzało, tak pukałem ręką, że tak powiem, i obracałem to cały ten trójnik, żeby on właśnie był prostopadle do stelażu. Tutaj mamy właśnie śruby, mocowania. Taki szybki rzut okiem na instrukcję. No i to jest mocowanie do ściany. Tutaj, jak widzicie, z takich kątowniczków, blaszek kiedyś były pręty. To tutaj jest bardziej stabilnie jest zamocowany ten kibelek. No i teraz przymiarki. Na razie na sucho wszystko. Tu jeszcze, jak z boku widzicie, odmierzamy tak, żeby się kabina zmieściła spokojnie. No, te rurki PEX na tyle są elastyczne, że można troszeczkę przesunąć, żeby ten uchwyt wszedł tam. No i to wszystko na razie jest montowane, tak przymierzane na sucho. No i teraz odpływ, tutaj redukcję. Tutaj źle zrobiłem, bo nie posmarowałem uszczelki, no wcisnąłem tą redukcję, później trzeba było ją wyciągnąć, bo się okazało, że za krótkie jest. No i miałem mały problem, ale to za chwilę zobaczycie. No bo tutaj ten uchwyt, no ta rura musi idealnie wejść, to musi wszystko być spasowane, no nie może być ani za krótkie, za długie, ani też naciągnięte. Jak widzicie, tutaj jest mały problem z wyciągnięciem tego, ale to można delikatnie właśnie płaskim śrubokrętem czy czymś tak delikatnie popukać i się wysunie. No troszkę trzeba się pomęczyć, robić to z wyczuciem, no ale daje radę. Raz od góry, raz od dołu. No i jak widzicie, poszło. Także tutaj będę musiał przedłużkę. Ja tu już wziąłem pastę poślizgową, że w razie jakiś korek, żeby łatwo można było demontować. W samochodzie miałem taką przedłużkę, akurat idealnie pasowała, bo tyle brakowało. No i teraz wcisnąłem redukcję, tam też oczywiście przesmarowałem.
Tutaj też tak by wszystko, teraz wszystkie uszczelki przesmarowane, tak powinno się robić. Ja tam wtedy wcisnąłem bez przesmarowania i potem miałem właśnie taki problem. No i teraz kolejna przymiarka. No tutaj ważne jest, żeby dokładnie to ustawić, dokładnie wymierzyć, zanim się otwory zrobi i zmontuje. No bo też potem osoba, która będzie zabudowywała to będzie kleła, jak będzie coś krzywo, coś będzie nie pasowało, bo będą kąty uciekać. Tutaj akurat przy montażu stelażu trzeba zachować wszystkie piony i poziomy, wszystko musi idealnie się zgrywać. No i teraz założyłem tą obręcz, zacisnąłem tą rurę odpływową. Też już zdarzało mi się, że ktoś tam nie zakładał, potem to uciekało do tyłu. No i teraz, jak widzicie, zaznaczam punkty wiercenia właśnie przy górnych mocowaniach. No i teraz kołeczki, tutaj są w komplecie. Zawsze dobrze brać od kompletu, to są dobrej jakości kołki i dobrze trzymają. No i nawiercamy tam, gdzie zaznaczyliśmy, nawiercamy otwory. Tutaj akurat jest cegła, także no będzie dobrze trzymało. Czasami się trafi gdzieś między cegłę. No wtedy może być problem, bo w tynku może nie trzymać. No ale właśnie starać się tak zrobić, żeby te mocowania na ścianie były w cegle czy tam w betonie, nie w jakichś tam takich sypkich, miękkich łączeniach. No i teraz kołeczki. I tutaj może przykręcamy pierwszy element, ten co idzie do ściany, bo on się składa z dwóch elementów, to mocowanie. Czyli pierwszy element do ściany przykręcamy. Można też przykręcać jak jest stelaż, ale po prostu tak jest o wiele wygodniej przykręcając bez stelażu. A potem drugi element już ze stelażem zmontować jest po prostu tak o wiele wygodniej. Jak widzicie, te są dość długie, także potem te odchyły wszystkie można łatwo sobie wypoziomować. Tu na razie tylko jeszcze też przymierzam, bo jeszcze oczywiście będę musiał zrobić otwory w podłodze, żeby zamocować ten stelaż. Na razie tak złapałem na sucho, że tak powiem. No i teraz tutaj jeszcze sprawdzam, czy jest poziom, pion, bo tutaj palcem na razie złapałem tam od spodu, potem oczywiście tu będą śruby, które będą to skręcały. No i tutaj też odległość musi się zgadzać, na górze i na dole musi być taka sama odległość od ściany.
I tu jak widzicie, z jednej strony stoi na płytce, z drugiej płytki nie ma, także tam trzeba będzie odrobinkę tą nóżkę wysunąć, no żeby to zachowało wszystkie wymiary, wszystkie poziomy piony. Teraz tu zaznaczam punkty wiercenia. No i z tej strony nóżka jest w powietrzu, ale to potem oczywiście poprawię. No i teraz możemy zrobić otwory w ścianie, w podłodze. No tutaj też byłem spokojny, posadzka betonowa, dobry komunistyczny blok, także beton twardy, także tutaj będzie trzymało jak wmurowane. No i tu właśnie widzicie, też jest płytka wyłamana, jest odrobinkę niżej, także tutaj trzeba będzie odkręcić i wysunąć trochę tą nóżkę, żeby te poziomy zachowało. Ale to za chwilę zobaczycie, jak to robię. Oczywiście przed wbiciem kołka zawsze śrubą sprawdzam, czy wchodzi do końca, no bo później ta śruba musi dobić do końca. Ten stelaż musi stabilnie być przykręcony, solidnie przykręcony, także ta śruba powinna cała wchodzić i wtedy dopiero kołek zakładam, bo czasami już mi się zdarzyło tak, że nie dowierciłem tyle, ile trzeba, kołek cały wszedł, a śruba nie chciała cała wejść i wtedy trzeba to wykręcać, kombinować. Także teraz zawsze sobie śrubą sprawdzam, czy do końca wchodzi do posadzki. No i teraz możemy to przytwierdzić do podłogi. I tutaj najpierw sobie grzechotką przykręcam, później dociągałem już płaskim kluczem. No i tutaj jeszcze raz powtarzam, że tutaj jest bardzo ważne to, żeby solidnie to przykręcić, przytwierdzić do podłoża, ale również i do ściany. Tutaj na tych uchwytach przy podłodze, co są, też jest miejsce, żeby zrobić korektę do przodu, do tyłu trochę, także nie ma tak, że to już jest tylko otworek. No i tutaj, jak widzicie, właśnie poluzowuję tą boczną śrubę, bo tutaj teraz się przechylił na prawą stronę troszeczkę, ze względu na to, że tam płytki nie ma. No i muszę właśnie podciągnąć, widzicie, jest poniżej metra, a to musi być do metra, do tej naklejki, także muszę troszeczkę ten jeden bok podnieść. Tu jeszcze sobie zakładam już na sztywno tą rurę, mocuję w tym uchwycie odpływową. No i teraz posprawdzałem, czy te poziomy piony są ok.
I teraz będziemy mogli za chwilę montować właśnie górną część, czy górne mocowania. I tutaj, jak widzicie, tylko nakładam uchwyt ze stelażem do uchwytu, który jest do ściany, i wtedy śrub do końca nie dociągam, ustawiam piony i później dopiero to ściągnę, dokręcę już tak, jak powinno być. Tutaj słabo widać, no źle kamera była ustawiona, ale tam dokręcałem od dołu, kontrowałem i od góry dociągałem te śruby do oporu. Tutaj no nie żałować sobie, no to powinno być tak solidnie skręcone, żeby po prostu się potem na tych uchwytach nie przestawiło. No i teraz tu jeszcze miareczką od ściany patrzę, czy są takie same odległości z jednej i z drugiej strony, na górze i na dole. Jeśli jest coś nie tak, to oczywiście to koryguję i potem to już skręcam tak na fest. I teraz dokręcam te uchwyty, właśnie tak jak tu widzicie, takim kluczem z przedłużką do stelażu. Też już to dokręcam do oporu. No jeszcze oczywiście sprawdzam poziomy piony. No tutaj trzeba sprawdzać kilka razy. No to musi wszystko ładnie być wypoziomowane. I teraz będziemy podłączać zasilanie wody do spłuczki. No i tutaj oczywiście musimy sobie tak z zapasem odciąć tą rurkę, która była podłączona, ta stara spłuczka, czyli tutaj bierzemy tak z lekkim zapasem, bo później to sobie dopasujemy, dotniemy, ale zawsze lepiej więcej uciąć niż za krótko i potem kombinować. No i to podłączenie, tak jak wspominałem, no musi być po prostu, musi być na sztywno podłączone, w żadnym wypadku nie można tego podłączać wężykami. I tutaj już do tego zaworu, który będzie wchodził, gdzie w środku w spłuczce przykręcam właśnie kształtkę z peksy, bo tak jak mówiłem, tutaj to wszystko powinno być, musi być generalnie podłączone na sztywno. Tutaj też przymiarek, żeby to gdzieś tam poza stelaż nie wychodziło. No, trzeba też to rozplanować, przemyśleć, tak żeby było to z głową, żeby osoba, która będzie zabudowywała później, no nie miała problemów, że gdzieś tam rura sterczy czy coś. No i tutaj już zaprasowuję, bo to przy samej muszli to potem może być ciężko z praską podejść, także sobie to zaprasowałem. Teraz ja też oczywiście z zapasem wycinam, odcinam rurkę. Teraz będę przymierzał, bo to tą rurę, która wychodzi właśnie z instalacji do spłuczki, tutaj połączę kolankiem.
No i tu przykładam sobie kolanko, odrysuję miejsca cięcia, tak żeby to się wszystko ładnie zgrywało. No i teraz tutaj, gdzie mam oznaczone, to ten nadmiar odcinam. No rzecz jasna kalibruję, bo to zawsze każde jedno cięcie trzeba każdą rurkę skalibrować. I tutaj teraz trójniczek i drugą rurkę przymierzam. Miejsce cięcia sobie zaznaczam. No i teraz możemy to kolano połączyć, zaprasować i w sumie zasilanie wody będziemy mieli to, co będzie zabudowane, zrobione. Tutaj też tą jedną oczywiście sobie od razu zaprasuję i tylko tą jedną już na tej rurce, która wychodzi z instalacji, zaprasuję, ale tutaj łatwy dostęp będzie. No i tu jest kwestia przełożenia tego zaworu, no i oczywiście połączenia to z tą rurką z instalacji. Tutaj już to niejednokrotnie mówiłem, ale zawsze trzeba pamiętać, żeby ta rurka w tym okienku, w tym wizjerze na tej tulei się pokazała, wtedy jest pewność, że doszła do końca i że to będzie szczelne połączenie. No jak mamy już tak złożone, to ostatnie zaprasowanie. No i mamy zasilanie zrobione. Teraz oczywiście trzeba jeszcze podłączyć wężyk do tego zaworu, który jest wewnątrz. Tam są specjalne takie uchwyty na ten wężyk i go trzeba tam ułożyć tak, żeby potem nie kolidował z popychaczami. No i wężyk przykręcamy i mamy w sumie instalację wodną, że tak powiem, przyłączeniową zrobioną. Ten wężyk tutaj właśnie, co mówię, trzeba ułożyć. Tam w środku jest na płaski śrubokręt, że będzie można potem odkręcić wodę i puścić do spłuczki. Tutaj oczywiście jeszcze przed tym wszystkim, tutaj otworzę wodę, posprawdzam szczelność połączeń, czy wszystko jest dobrze. A później jak się zabuduje, to już raczej ciężko będzie cokolwiek zobaczyć. Także to mamy tutaj, teraz zakładam tą osłonkę, która powinna być, bo tam są też i symbole, kody do części. No i teraz śruby, na których będzie wisiała miska sedesowa. I tutaj trzeba założyć, w tym przypadku jest na szerszą i na węższą, są dwa rozstawy. Tutaj zawsze standardowo są właśnie te bliżej siebie
zakładamy i dokręcamy je tak, żeby ta tuleja żółta, ta osłona była, na gwint schowała cały. Żeby potem przy zabudowie, no nie, te gwinty nie były zabrudzone zaprawą czy klejem. Potem je można spokojnie wyregulować, wkręcić głębiej lub bardziej wykręcić już tam w razie jaka potrzeba jest. Także na czas do zabudowy to tam równo z tą żółtą tuleją. I teraz tutaj zakładamy te mocowania, później tutaj będzie przycisk zamontowany, ale teraz montuję taki steropian, który też będzie osłaniał podczas zabudowy przed zabrudzeniem, zakurzeniem tych wnętrzności tej spłuczki. Także to jest taki steropian roboczy, można powiedzieć. Niektóre modele mają takie plastiki, które się później docina już po zabudowaniu i wtedy tam on pokrywa. No w tym przypadku był tylko ten steropian, który właśnie tylko chroni przed tym. No i w sumie to wszystko, tak to mniej więcej ten montaż wyglądał, tak to wyglądało. A efekt końcowy jest taki, jak widzicie na załączonym obrazku. No i tak, skończyłem, jak widzieliście, i powiem wam, no roboty troszeczkę było, bo miałem tylko w kuchni ten krótki odcinek wymienić, tam odsunąć od ściany, tak wam mówiłem. No, ale tutaj pan doszedł do wniosku, że jednak zdecyduje się na wymianę całej. Zresztą mu to też sugerowałem, żeby nie podłączać się do tego krótkiego odcinka starej instalacji, tylko od tego zaworu, co tam w przedpokoju, co widzieliście, był. Po prostu wyprowadzić już miedź i od tego zaworu poprowadzić całości, bo to takie sztukowanie było. No i tam powiem wam, że w sumie dobrze, że mam jakieś zapasy tych rur, tych kształtek, bo w sumie wczoraj kupiłem tylko na ten odcinek do kuchni. No ale jakbym nie miał jakichś zapasów, no to by była lipa, bym nie mógł zrobić całości, no bo to jednak tutaj no, dużo więcej poszło gdzieś dodatkowo z 2,5 metra jakoś tak tej rury gazowej. No ale czemu, bo tam zauważyliście, jest to wszystko odsunięte od ściany, tam na 8,5-8 cm. No to z tego względu, że tam będzie stelaż, będzie płyta i tam pan mówi, żeby właśnie to w kuchni podsuwać na rurę, żeby była odsunięta na 8 cm. No, także to zrobiłem. No i tutaj stelaż, jak widzieliście, strasznie ciasno z jednej strony było. Ten uchwyt do ściany między rurą tą kanalizacyjną a wodną, ten uchwyt, no tam powiem wam, że tak no, mocno na styk wszedł. No tam kawałeczek tej przedłużki, jak widzieliście, musiałem dać, bo nie sięgało. No ale to mówię, właśnie fajnie jest tak mieć,
fajnie jest mieć jakieś tam takie dodatkowe, jakieś zapasowe części, bo przy takich pracach to właśnie różnie bywa i czasami wyskakują takie kwiatki, że no coś potrzeba i potem gdzieś latać po sklepach, szukać, jeździć, a tak to idzie się do samochodu, cyk i jest. No, także kibelek, znaczy kibelek, za dużo powiedziane. Stelaż zamontowany, instalacja gazowa wymieniona, no taka już, że tak powiem, trochę większa robota to była, a na pewno dłuższa. No i tak jak widzieliście, tutaj jedną praską zrobiłem i gaz, i miedź. I tak nie wiem, czy tam zauważyliście, ale no właśnie mam tą szczękę, matkę w tej prasce i mogę zmieniać kamienie. Właśnie mam na peksę, mam na miedź, znaczy na miedź to mam tylko na 15 kamień. Także tą jedną prasą robię, jak są jakieś inne rozmiary, to tak jak wiecie, mam drugą praskę Remsa, gdzie mam tam wszystkie rozmiary do miedzi. No, także tak to mniej więcej dzisiaj wyglądało. Ja dzisiaj już raczej kończę i jadę sobie jeszcze na zakupki i do domu. Także dzięki i co, do zobaczenia przy następnym materiale jak zawsze. Trzymajcie się, hej!